Co tu się... Nie. W dzisiejszym odcinku Ferrari 250 GTO w skali 1:8 od Fizi Publishing będziemy mieli cudowną rzecz, a mianowicie dach. Duży element karoserii, który złoży ten model w jedną całość. Elementy, jakie złożymy, to 83, 84, 85, a w nich właśnie dach oraz koło tylne prawe. Uwielbiamy składać koła. Zapraszam. Złożenie 83. Dach i inne części karoserii. Kolejny krok milowy. Będziemy montować taki wielki, piękny dach. Oczywiście bez tego srebrnego elementu wewnętrznego. Montujemy do naszego nadwozia części tylnej. Będę sobie podkładał taki styropian, więc mam nadzieję, że dźwięki będą piękne. Piękny pisk. A, mamy tutaj tak. Ojej, naprawdę będzie pisk. Jakoś to się wytnie. Ważne elementy, punkty to ten otworek trafia tu, ten tutaj, w taki oto sposób, ale tutaj również musimy zwrócić uwagę, jak to montujemy, ponieważ ten cyndzelek trafia tutaj, będzie takie przedłużenie tej klatki srebrnej, a ten otwór trafia tutaj. Z drugiej strony będzie tak samo, ten punkcik będzie tu, a ten będzie tutaj. I od czego by tu zacząć? Ja bym zaczął od tych punktów, bo jak je sobie przymierzymy, to będzie wszystko zgrane. Czemu tu jest taka szpara? Co tu się... Nie! Zobaczcie! Tyle czasu nie wiedziałem. Zobaczcie, jaka jest różnica między dachem a tą belką z tyłu. O tą. Tyle czasu nie wiedziałem, że ten element karoserii jest krzywy. O, to jest takie giętkie? O, to gniemy ręcznie, jak na polskim warsztacie normalnie. No, w sumie to jest polski warsztat. Jak widzicie, dach został idealnie przyczepiony. Kreski, przerwy są wręcz niewidoczne. Czyli po prostu jestem zawodowcem, koniec tematu. Problem w tym, że robię to, co gwarantuje małą ilość wyświetleń na YouTubie, czyli jestem z wami szczery. I ten dach oczywiście przykleiłem po tym, jak urwałem ten metalowy element od karoserii tylnej. Przyklejałem na coś takiego jak dwuskładnikowy klej. Jak on się nazywał? Epoksydowy, specjalnie do klejenia metalu. Nie udało się. Dach zaraz się odklejał, odczepiał, odrywał. Nie ma co się dziwić, ponieważ on się trzyma na tym elemencie tutaj, w tych dwóch punktach, dość cienkich. Tak jak ta blacha jest dość cienka, to możemy zobaczyć, nie wiem, na przykład w tym miejscu. No dobra, tam jest grubsza, delikatnie, ale mało miejsca, żeby to przyczepić. Po drugim razie, jak już nie dałem rady tym, to nawaliłem tutaj dużo superglue i żeby to się trzymało, również poszedłem o kilka kroków dalej, a mianowicie w tym oraz w tym miejscu po nałożeniu ramy przykręciłem na śrubki C. Pomyślicie, o, nie mamy w tym złożeniu śrubek C. No właśnie nie mamy. Dostaliśmy je w numerze 75 i trzeba było znaleźć tamten numer, żeby przykleić śrubki, przykręcić śrubki. Jak ja bym tych śrubek nie trzymał tamtych, no to by było ciekawie. Na szczęście jestem zbieraczem i je przetrzymałem, schowałem. Kolejna rzecz, tu widać zbiorniczek, a dokładnie wlew zbiornika, który umieszczamy w tym srebrnym elemencie, czyli wewnętrznej stronie dachu. Najpierw wsadzamy ten zbiornik, aby ten wypukły element wystawał do wewnątrz oraz zobaczcie, że ta kropka jest jakby
bliżej tej ścianki. Również ten element, jeżeli chodzi o otwór, to możemy zobaczyć, że on ma tą cienką obramówkę z jednej strony. Żeby ten dach się trzymał, musiałem go skleić z metalową tylną częścią karoserii, plastikiem oraz dachem. Dlatego pominąłem te wszystkie kroki, które powinny być zrobione na nagraniu. Przepraszam Was bardzo. W tym modelu rama jest plastikowa. I jakie tutaj będą przeciążenia, jak rama jest plastikowa? Czy ten model nie będzie za bardzo się wyginał? To mnie bardzo zastanawia, bo według mnie tam elementem trzymającym stabilność jest właśnie górna metalowa karoseria. I co mówiłem, że będę z Wami szczery, to zobaczcie, jak mi to wyszło. Nie wyszło to idealnie, wyszło to źle. Tutaj mamy nie tylko superglue, mamy też czerwoną farbę Tamiya X7, która odpowiada temu kolorowi karoserii. Co my tu jeszcze mamy? Płacz, nerwy i nadzieja, czego niezbyt widać na tym modelu, ale wyszło to źle. Również próbowałem jakoś zasłonić tą szparę. To tutaj też macie efekt tego, jak to wyszło. Z tej strony jest nawet gorzej. O. Tak, teraz wszystko widać. No, jak widzicie, nie popisałem się. Tutaj poszło to bardzo źle. Co dalej? Co Wam polecam? Polecam Wam przykleić te zaczepy do drzwi, ponieważ przy zamykaniu drzwi potrafią odchodzić. No i nie zamkniemy drzwi, bo przy pierwszej próbie odchyla się i tyle. Druga rzecz, to sprawdźcie, żeby to było idealnie przykręcone na równo. Tu jest idealnie, a tu jest za bardzo do góry. A jak jest za bardzo do góry, to drzwi nie wchodzą, nie wklikują się lekko, tylko trzeba je mocno wcisnąć. I to nie jest takie łatwe, żeby to równo było, bo z drugiej strony mamy te bolczyki, które są płaskie. Fajnie, że są płaskie. Tutaj, przez to powinno być równo. Ojej, z tej strony widać, jak jest krzywo. Przez to powinno być równo. No nie. Naprawdę łatwo to wkleić krzywo. Ja to już przykleiłem. W sumie będę musiał zobaczyć, czy to można odkleić, bo to jest coś strasznego. Najpierw pogrzebiemy z dachem, później będę tu próbował. Się nagadałem, prawda? Ale spotkamy się na etapie, gdy od spodu dachu przekręcamy śrubki. Tutaj, tutaj, tutaj oraz tutaj 4 śrubki typu N. Te punkty czerwone wystające będziemy zasłaniali naklejkami. Czemu tej belki, która idzie pod spodem, całej nie pomalowali na srebrno? Nie wiem. Rozwiązanie dość zabawne i dziwne. Duże naklejeczki. Widzimy, są 2 duże, 2 małe. Duże naklejki naklejamy. Zgubiłem się. O, tutaj naklejamy na duże otwory. O, tu mi wyszło bez tej naklejki. Może będzie dzięki temu łatwiej. Jak teraz to wyciągnąć? Życie ostre jak pęseta. No, bardzo ładnie mi poszło. Wcisnąłem to do środka. Teraz mniejsze naklejki naklejamy tutaj oraz tutaj. Postanowiłem najpierw odkleić środeczek, żeby później tego tak nie wciskać. Odklejże się od pensety. Nie, no dobra, to wygląda jak duży nit, prawda? Nie jest aż tak źle. No, coraz lepiej mi idzie odrywanie naklejek. Okej, one się nie trzymają metalu za bardzo od boków, tylko od góry. No tak średnio bym powiedział. On będzie szedł zgodnie z tymi żłobieniami. Widzimy, że tu jest taka skrzydło, płetwa. Okej, jak mamy to w ten sposób, czyli te elemenciki wystające idą w tamtą stronę, z naszej perspektywy do góry, to przyczepiamy to tak. O, tylko oczywiście trafiamy tymi otworkami w trzpienie od pozostałej części klatki bezpieczeństwa. Nie wiem, czemu zacząłem szeptać. O, tutaj jest jeden trzpień, no i z drugiej strony jest również drugi trzpień. Warto podkładać coś mięciutkiego, żeby nic nie porysować, bo uwierzcie mi, o to naprawdę łatwo.
Jak już to umieścimy na swoim miejscu, to później te otwory muszą być tutaj. W tych mniejszych, które zaklejaliśmy. Teraz jak to mądrze wsadzić? Oj, ale tu jest spory ścisk. O! Okej, niby jest w bolcach. Teraz jakoś mądrze to przesunąć. Najważniejsze chyba, żeby zmusić, żeby rollbar wszedł do końca po tych trzpieniach. Bez jaj, że on będzie za długi w moim przypadku. To ma tak wyglądać? Nie gadaj. Nie no, niemożliwe. Okej, nie ma zmian na połączeniach dachu. Jeżeli nagle zniknę z YouTube'a, to dlatego, że ten przyklejony przeze mnie dach wystrzelił i jestem niezdolny do nagrywania. W te dwa otworki, oczywiście rolki od pałąka bezpieczeństwa, tego plastikowego, muszą się zgrać z tymi otworami, które zakleiliśmy. A przykręcamy również na 2 śrubki N. Skończone. W moim przypadku jest to bardzo smutny pałąk bezpieczeństwa. Tutaj oko i smutna buźka. No cóż, nie dziwię mu się. Ja bym też był smutny, gdyby na tym opierało się bezpieczeństwo. Dalej. Odwracamy. I tu, gdzie mamy wlew paliwa, przyklejamy, nawet nie przyklejamy, a wciskamy pokrywę paliwa. Ona nie będzie otwierana. Wielka szkoda. Taki detal ukryć przed światem. Coś strasznego. Pokrywa jest wyprofilowana. U góry jest płaska. Na dole jest skos. Jeżeli tak odpowiednio ułożymy. Bo w taki sposób właśnie musimy ją przymocować. Również tutaj widzimy malutkie zawiesiki, które idą z tej strony. Tu jakby zamknięcie, zatrzask idzie na tą stronę. Jakby się trzyma i jest nawet równo. Oczywiście trzeba uważać, jak się wciska, żeby nie wciskać za to, bo nam wyfrunie do przodu. O, nie no, jest git. Jest ok, jest zrobione. I jestem zaskoczony, że kolor tego plastiku tak bardzo zgrywa się z lakierem. Myślałem, że będzie większa różnica. Dobrze. Następnie mamy przyczepić drzwi, ale wolę najpierw powciskać LEDy do naszych lamp z tyłu. To, co mamy zaznaczone jako pomarańczowe, idzie tam, gdzie są pomarańczowe światła. Tam, gdzie są czerwone, to idzie tam, gdzie czerwone, czyli stopu. Pomarańczowe są, jak widać, u dołu, więc tu wciskamy te z pomarańczowymi wtyczkami. Ciekawe, zróbmy to tak, aby nam nie wypadły te reflektory z tyłu. Wow, to tak... Coś to się nie trzyma. O, dobra, jednak się trzyma. Nie pamiętam, czy ja przyklejałem te lampy, ale naprawdę dobrze się trzymają. Też oczywiście trzymam je od tyłu, żeby nie wypadły. Dobra, 2 kabelki są. Teraz czas na pierwszy czerwony, który trafia do tych otworów u góry oczywiście. U góry w tym przypadku, bo mamy cały pojazd do góry. Uznajmy, że kołami. Ok, jak nie przytrzymałem lampy z tyłu, to już czułem, że wypada. Pięknie jest. Oby ta cała elektronika działała, bo mam obawy co do tych kabelków przy kierownicy.
Jak to wygląda z drugiej strony. Nie widać różnicy, żeby coś tam było. No całkiem dobrze. Teraz drzwi. Jak możecie zobaczyć, no nic podejrzanego tu nie ma. Po prostu drzwi są rozczłonkowane. I teraz uwaga. Wiecie co to jest? Klej epoksydowy. Zauważyłem, że te zawiasy w tym miejscu bardzo odstają od karoserii, czyli srebrny odstaje od plastikowego. Bo jak dobrze pamiętamy, ten element, gdzie są zawiasy, jest plastikowy i on się wyrabiał. Od strony, gdzie są śrubki, tak, tam dalej są śrubki, to ten plastikowy element się odłamywał. A jak on się odłamywał, to tutaj przestrzeń była coraz większa. A jak tu przestrzeń była coraz większa, to drzwi opadały. I właśnie pomierzyłem karoserię ze wszystkich możliwych stron, żeby wszędzie było równo co do milimetra. Sprawdzałem poziomy karoserii, a drzwi dalej mi nie pasowały. Mój jedyny wniosek jest taki, że to jest właśnie tym spowodowane, że te drzwi po prostu ciągle opadały. Co zrobiłem tutaj? To dodałem tego kleju, zalałem tym klejem, normalnie jak... Dobra, mam same złe porównania, jeżeli chodzi o porównanie zalania do czegoś, więc zalałem po prostu mocno. Zawiasy nie odstają ani tutaj, ani tutaj. Żeby to się nie rozjeżdżało, to właśnie zrobiłem taką masę wypełniającą. Jeżeli chodzi o wnętrza drzwi, czyli od te zewnętrzne strony, to przełamałem ten przewód, czyli zgiąłem go. W tym miejscu przykleiłem też na kropelkę. Tutaj go po prostu zgiąłem i tu dałem trochę kropelki, żeby ten przewód był ciągle w pozycji, że on opada w dół. Bo jak to było normalnie zrobione, to ten przewód opierał się o wnętrze tych drzwi i to wyglądało tak, no, że to nic nie waży. I widać było, że to tak nienaturalnie leży. Przykręcamy nasze drzwi. Mamy lewą stronę, bo tak jak stoimy tyłem do auta, to lewa strona jest po lewej stronie. Na zawiasach w drzwiach mamy tutaj L, czyli lewa strona. Te dwa otworki wewnątrz idą na te dwa trzpienie tutaj, a te od zewnętrznej strony idą w te dziury, miejsca na śruby. W taki sposób pięknie to się łączy, ale przykręcamy oczywiście od strony wewnętrznej, czyli od tej strony. Również nie mówiłem, że w tych drzwiach warto delikatnie przykleić klamki od wewnątrz, bo mogą być sytuacje, że po prostu otworzymy drzwi i klamka zostanie w ręku. Używamy śrubek typu C, czyli znowu musimy gdzieś grzebać po numerach i szukać, gdzie zapodzialiśmy te śrubki. Trochę przykręcamy tą, trochę tą u góry, tak żeby było równomiernie. Nie ma co dokręcać jednej śruby maksymalnie. To jest zasada nie tylko w modelach, ale we wszystkim, gdzie przykręcamy śruby. Nie sprawdzam, czy drzwi działają. Chcę przykręcić oba, żeby w jednym momencie martwić się, że coś jest dobrze, lub inaczej, że coś jest źle, albo cieszyć się, że coś jest dobrze. Teraz strona prawa, taka sama zasada. Czyli dwa otwory wewnętrzne na trzpień ten oraz ten. Otwory zewnętrzne, zaraz przy tych zawiasach, idą w te otwory, miejsca na śrubki, przykręcamy od wewnątrz. Jest R-ka, czyli R jak right, czyli prawa strona. Drzwi są na swoim miejscu, to zaczynamy. Najpierw drzwi lewe. Są jakby zdecydowanie zbyt nisko. O, tu widać. Aha, ale jak? Jest słabo. Jak się podniesie,
to da radę zamknąć. Nie jest idealnie spasowane. Widać przeskok tutaj. Drzwi domknięte. No i oczywiście szyba od góry odstaje. U dołu, dół jest bardzo ładnie spasowany. Teraz widać tutaj, że jest nie za dobrze. Dół jest doskonale. Czy to jest zadowalające? Czy my możemy te drzwi jakoś jeszcze podnieść? No nie widzę możliwości podniesienia tych drzwi. Od tej strony możecie zobaczyć, że brakuje tak naprawdę niedużo. Druga strona. Tak samo. Odbija. O coś haczy. Możemy zajrzeć przez szybkę. Dobrze, ale haczy bardzo podobnie. Podnosimy. I tak tamte są spasowane lepiej. Bo nie do końca się zamykają, jakby było fajnie, ale opadają. Dół zgrywa się i tu nagle jest przepaść. Również będziemy dodawali przód tego pojazdu. A jeżeli dodamy przód, to ten przód nachodzi na te elementy tutaj, czyli albo to zostanie wręcz zmniejszone, albo te elementy, ten oraz ten, pójdzie bardziej do środka, co zmieni nam zupełnie działanie drzwi. Także złożenie 83 zostało ukończone. Złożenie 84. Koło tylne prawe 1. Montujemy lusterko wsteczne z numeru 79 i mamy nie usuwać tej folii niebieskiej, ponieważ może się uszkodzić przy kolejnych złożeniach. Ciekawe w takim razie, jak my będziemy to... Ten trzpień tutaj oczywiście ląduje w tym miejscu, również lusterkiem, w tym przypadku w naszym kierunku, czyli tą niebieską folijką w naszym kierunku. Ale gładziutko to wyszło. Wyszło gładziutko, ale też wydaje się, że będzie odpowiednio się trzymać, bo na tym lusterku nie będzie za dużo obciążenia. Teraz nasza deska rozdzielcza. Oczywiście przykręcamy ją od spodu, bo wszystko jest od spodu. Ten punkt trafia tutaj, a ten trafia tutaj. Czy bez śrubek się trzyma? Trzyma się. I w tych dwóch miejscach przykręcamy na śrubki typu C. Tak się martwiłem, że ten element wypada ciągle. I bardzo dobrze, że jest taki ruchomy, bo będziemy montowali do niego przycisk. Przycisk oczywiście trafia w tym miejscu. Wystający element do góry, a ten otwór trafia na to miejsce, na śrubkę. Nawet proszę bardzo, mamy tutaj wycięcie, żeby nam pasowało do tego odstającego elementu. Ja się wystraszyłem, że ułamałem. Oczywiście podtrzymujemy deskę od spodu, żeby jej nie ułamać. Czy to jest do końca? Coś. U mnie nie klika. Ujeny, nie klika w ogóle. Co tu się stanęło? Udało zrobić się tak, aby przycisk był klikajny. Więc również Wam polecam sprawdzić, zanim pójdziecie dalej ze składaniem. Musiałem wyjąć bardziej kierownicę, ten element bardziej wyjąć do tyłu oraz musiałem znowu przykręcić deskę rozdzielczą, pchając ją bardziej w dół. Wydaje się, że doszło wszystko ok. Ten plastik musiał bardziej dotykać metalu ze wszystkich stron i zadziałało. To teraz tutaj przykręcamy na śrubkę typu B. Teraz przyczepiamy naszą gaśnicę. Piękny, mały elemencik detal. W moim przypadku to będzie do góry nogami.
taki oto sposób. A tu możemy zajrzeć do środka i widzieć gaśnicę. A więc zaczynamy składanie koła. Nasz uchwyt stojak z numeru 20 albo 21, koło, piasta i jak my to mieliśmy na początku, mamy tutaj otwór, który trafia do tego otworu. Pierwszy etap jest. Kolejny plastikowy element. I na ten plastikowy nakładamy tą metalową piastę z otworami. Jak zawsze dam tutaj do środka trochę kleju, żeby aż tak nie jeździła po tym plastikowym elemencie. Szprychy B, czyli te krótsze, umieszczamy w taki sposób, że ten krótki element po zagięciu trafia do naszej piasty, która jest na środku, do tych dolnych otworów i trafia co drugi otwór. A ten dłuższy koniec zamoczę w kleju i trafia do tego punktu. Szprychy typu B zostały zamontowane. To teraz szprychy typu A, które wyglądają tak. Te dłuższe i te krótsze elementy, które tutaj mamy, trafiają w te otworki. Tak po lewy górny róg od tych szprych, które montowaliśmy i również to będzie szło co drugie. I oczywiście drugi koniec dłuższy trafia w jedyne wolne miejsca na tej dolnej obręczy. I mają nam wychodzić takie X-y, że jedna przycina drugą. Szprychy typu A zostały zamontowane. Patrzymy, gdzie jest strzałka tutaj wydrukowana. Zróbmy dla ułatwienia u góry. Teraz obudowa szprych. Od tej wewnętrznej strony jest strzałka czarna. Ona oczywiście trafia, ta strzałka do tej. I patrzymy na trzpienie 4, które oczywiście trafiają do tych 4 punktów. O, i jeszcze tutaj mamy takie żłobienia na te wystające miejsca na śruby. Więc wszystko idealnie się wpasowuje. To jest chyba ostatnie koło, prawda? Myślałem, że będzie 4 koła i jedno zapasowe, a tutaj mamy tylko 4 koła. Zostaje nam jeszcze ten jeden element. I złożenie 84 zostało ukończone. Złożenie 85. Koło tylne, prawe 2. Wracamy do naszego koła z poprzedniego numeru i będziemy montować szprychy typu A. Szprychy typu A zaznaczę tutaj na animacji kolorem niebieskim. A one trafiają krótszym końcem, aż nie widzę tych otworów,
Och, mamy. Tutaj pod tą szprychą jest na dole kropka. Mamy na samym dole ciąg otworów, które zostawiliśmy i krótszy koniec trafia tu, a dłuższy tutaj. I będą sobie tak, elegancko szły. Pierwsza za nami. Czas na dalszy ciąg dobrej zabawy. Szprychy typu A zostały zamontowane. To teraz znowu szukamy strzałki. Dajmy ją sobie do góry, tak jak ostatnio. Teraz obudowa szprych 2. Możemy ją rozpoznać po tym, że ma miejsce na śrubki, ma więcej miejsc na szprych oraz ma jasną strzałkę. Wtedy mieliśmy czarną, teraz mamy srebrną strzałkę w kolorze reszty elementu i tym razem ona ma iść do góry, nie do dołu, tak jak ostatnio. I oczywiście ta strzałka nie dość, że do góry, to jeszcze ma iść do tej strzałki, a te dwa miejsca na śrubki trafiają w te dwa miejsca na śrubki. I tutaj oraz tutaj przykręcamy na śrubki typu B. Dwa etapy składania koła za nami. Po przykręceniu warto sprawdzić, czy wszystkie szprychy są na swoim miejscu. To będzie ta pozycja u samej góry. I sobie przejrzeć, bo jak pójdziemy dalej, no to już się nie cofniemy. Cofnięcie się będzie bardzo trudne. A ja to sprawdzam dlatego, że część szprych już przyczepiałem na sucho, bez kleju, bo mi go zabrakło oczywiście, jak zawsze. Ale złożenie numer 85 zostało ukończone. A tak wyglądają elementy, które dzisiaj złożyliśmy. Co by to powiedzieć o dzisiejszym złożeniu? Zapewne każdy z nas się spodziewał tego, że będzie trochę kombinowania, weryfikacji tego, co złożyliśmy w momencie, gdy wszystko składamy w jedną część. Natomiast mam nadzieję, że nikt nie miał takiego składania jak ja. Gdybym wiedział, że tyle czasu mi zajmie to składanie, doginanie tej tylnej części karoserii, to odpuściłbym. Nie robiłbym tego, po prostu złożył reklamację, czekał na nową część, ale poczułem wyzwanie, chciałem to nagrać na poniedziałek. Przejdźmy do tego, co uzbieraliśmy do tej pory. Tylko zobaczcie, jaki piękny, wielgachny model. Nie składałem do końca całej karoserii, czyli przodu z częścią od dachu do bagażnika, ponieważ jak to wciśniemy, to później ciężko jest to wyjąć. Więc ja to pozostawiam z takim dużym luzem, a jeżeli dotarłeś do tego momentu, to bardzo Ci dziękuję, mój drogi widzu. I zachęcam do obejrzenia najlepszych samochodów zdalnie sterowanych, bo tam robię coraz więcej recenzji, a tutaj materiał się kończy, więc żebyś miał co oglądać, to polecam. Trzymaj się. Cześć!